Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na moją Toskanię. Co my dzisiaj będziemy robili? Otóż tak, po pierwsze rzut oka na produkcję i powiem tak, chciałbym zrobić te deski tutaj jeszcze szybciutko do końca, żeby się zrobiło do 1000, żeby nie tracić tych litrów. I drugim tematem, którym się zajmiemy, słuchajcie, to są beczki. Tutaj ktoś mi podpowiedział, ja o tym zupełnie zapomniałem i bardzo się cieszę, że ktoś mi podpowiedział, że przecież wraz z mapą dostaliśmy elementy metalowe, które możemy kupić w sklepie, a wydamy na nie 1000. A jest to tyle ciekawa opcja, słuchajcie, że chciałem Wam pokazać co? Chciałem Wam pokazać ceny tu. Elementy metalowe będą potrzebne do produkcji beczki, a taka beczka kosztuje przez cały rok w zasadzie tyle samo. Tutaj ta stuwa jest pomijalna. Więc od razu można ustawić, słuchajcie, sprzedaż tych beczek. Nie wiem ile ich się wyprodukuje, zerknijmy. Beczki 7200, drewno 7200, to de facto tyle co teoretycznie. Tyle co teoretycznie tego drewna, jeśli chodzi o cykle. Jeśli chodzi o ilość, to mamy z 10 mamy 8, w zasadzie 5 połowa. A tu mamy, zobaczcie, z 3 mamy 6. Uważam, że to może być hit albo kit. Plus jeszcze 2 razy drewienko opałowe. Dobrze, więc deski tylko jeszcze, żeby wyprodukować jedną. O, jak to się szybko produkuje. Żeby wyprodukować jeszcze jedną paletę i się zatrzymujemy. A już skoro jesteśmy zaraz. Nie, no zaraz zatrzymam te deski. Poczekajcie, bo to po prostu ile? Jaki ja mam tutaj upływ czasu? No jeden. To pędzi. Czekajcie, zaraz się tutaj zrobi. Zrobi się. I zrobimy. Tak jest. Deski się zrobiły. Dezaktywuj. Drewno opałowe to się zaraz i tak zrobi. I będziemy robili puste beczki po winie, ale będziemy je od razu sprzedawać. Nie będziemy ich. No jedno moglibyśmy obejrzeć. Tak. Nie dystrybucja, tylko przechowywanie. Jedną paletę obejrzymy, a resztę sprzedamy. Więc wróćmy do sklepu. I w sklepie zakupmy sobie może. Zakupmy sobie te elementy metalowe w ilości 8 sztuk. 8000 litrów to powinno być z tego co kojarzę. No i musimy je jakoś przewieźć. Słuchajcie, spróbujemy oczywiście naszym fiacikiem. Chociaż ja tak się zastanawiam, czy tu są jakieś już większe samochody. Zdaje się, coś przyszło. Tylko pytanie, czy to przyszło w podstawce? Volvo, Mag, Volvo. Lizard. Standard. 45 000. Zaczep dla przyczepy by się przydał. Bo może czas najwyższy się już pozbyć naszego wysłużonego fiacika. No, na rzecz takiej ciężarówki. W kolorze nie niebieskim, tylko byśmy ją zmienili też na nie zielony, tylko na jakiś taki weselszy, może taki, o, pomarańcz. Tak, a ciekawe jaka przyczepa by do tego była, jakbym chciał przyczepę. To się robi ciekawie. To się robi ciekawie dosyć, bym powiedział.
przyczepy. Hmm. Przyczepy. No, tak jak na to patrzę, o, ta jest ciekawa. Jeszcze jakby ją przemalował, szerokie opony. No niech będą szerokie opony. Drabina. Czy mi drabina jest potrzebna? Nie jest potrzebna. Do szczęścia. Nadstawka. O, jeszcze większa nadstawka. O, ciekawa cena nawet. Przyczepa na belę. Można ją zmienić. Taka mała nadstawka i taka normalna. A kolor. Jakbyśmy poszli w taki, no to byśmy mogli mieć coś podobnego w kolorze do... Ile to kosztuje? 25 000. 25 000. Tylko prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o kolor, to mi się bardziej by chyba taki podobał. O właśnie. I jakoś by to wtedy się komponowało. 25 000 i mam tutaj 14 metrów kwadratowych, sześciennych. A w tej chwili te moje przyczepy mam wóz przeładunkowy. Wóz przeładunkowy. Jakbym chciał go sprzedać, to za ile ja bym go sprzedał? Za 76? No tak wygląda. Mam tylko wóz przyładunkowy i te przyczepy, a one mają w tej chwili po nic nie mają, bo chyba są na belę przygotowane. Nie. Na razie nie. Ale zaraz chyba do tego dojdziemy. Ja tylko chcę zerknąć, jaką ja mogę im zrobić pojemność. To są te Farmtechy tanie. 8 metrów, nie w tą stronę. Aha, czyli to są 8-metrowe, tak, na maksa idąc. Czyli dwie takie przyczepy obsługując mam 16 metrów sześciennych. 16 metrów sześciennych. Wow. 16 metrów, a stąd mam od razu 14 metrów. No 2 metry różnicy, ale zaczepiam ją do ciężarówki. No słuchajcie, musimy iść musimy iść ten rozwój. Tylko fajnie by było, gdyby to było coś na wyprzedaży. Dobra, więc tak, aha, jeszcze pytanie, ile ja dostanę za mojego wysłużonego Fiacika. Pytanie tylko, czy tego Fiacika chcę sprzedać, bo to za 5300 to w zasadzie tyle co nic. To mógłbym go sobie jednak zachować na jakieś takie drobne transporty na razie. Tak myślę, Fiat Ducato. Dobra, tak zróbmy to. Zróbmy małe machnią. Te przyczepki byśmy już oddali. To odrobimy 12 000, tak. W zasadzie to źle zrobiłem, bo powinienem je przyprowadzić do sklepu, to bym zarobił trochę więcej. I właśnie tutaj spróbujemy to zaraz zrobić i zobaczymy, jaki będzie skutek. To było 6000 z haczykiem, a jak je zresetuję, hop siup, to na pewno dostanę troszkę więcej niż pewnie 7 nawet. To nie chcę tego sprzedać. Dobra, to idziemy jeszcze w takim razie do sklepu i byśmy sobie kupili taką ciężarówkę.
bo dlaczego tą ciężarówkę kupujemy? Bo transport tych materiałów, to wam nawet pokażę, bo próbowałem to poza nagrywaniem, ale po prostu szczęka mi spadła, jak to zobaczyłem. Zobaczcie, co się dzieje, gdzie ja w ogóle jestem. Więc poczekajcie, mapka pojazdy, gdzie jest? Gdzieś tu w tartaku stoi, zresetuj, tak, no to mamy to. Tak jest, tutaj stoi. Tą przyczepkę to ja od razu sobie podłączę. Od razu podłączymy. Już trochę nam się też wysłużył. Zobaczcie, jak tu wygląda. Nie wiem, czy on taki brudny, czy ten lakier mu się tak sfilcował. No i taką przyczepkę teraz tutaj pyk. Rozłączymy, wyłączymy silnik. W sumie nie wiem, czy go też nie powinienem naprawić. A to nie tu, tylko tu. No napraw tam 8, to nic nas nie kosztuje, ale zobaczcie, tu jest 7400, czyli przynajmniej 6 stówek jestem w plecy, czy jakieś 10% wartości maszyny, nie? Dobra, a jakbym ją naprawił, to ile dostanę? Dam 16, a tu jest 7403. Napraw, tak? No to troszeczkę więcej dostanę, ale nie dużo. Dobra, sprzedaj tą przyczepę. I jakbyśmy tego sprzedali, to dostaniemy 5800. To nie. I poza tym nie zobaczycie, o co mi chodzi. Dobra, to kupimy sobie tego Lizarda. Tak, bo to najtańszy, chociaż nie, ten International jest tańszy, ale on już jest duży. Chociaż poczekajcie, ja bym chciał tylko Daily Caba, długi tandem, krótki tandem. Tutaj nie chcę, ochrona przeciwsłoneczna. Załóżmy, że nie chcę. O, slim. O i takie coś mi zaczyna się podobać. Bo tutaj się jakieś napisy pojawiają. Klakson 1000 to nie chcę. Dodatkowe światła mogą zostać. Kolor beż. Tak, no i on wtedy kosztuje co? 45 000, tak? Taka fajna ciężarówka. Tylko jest jedna sprawa, nie ma paki. Zobaczmy, czy tu jakaś paka jest. No właśnie, właśnie, zaczynają się schody. Bo to jest 45 000 plus, nie? I przykładowo, no, takiego Krona 95, Krampę 95, Load King taki, no, jakiś taki nie za długi chyba, 60. No nie mam tutaj porządnej, taniej. O, tu mam troszkę mniejszy, 40 metrów, 50. Wydaje mi się, że to jeszcze nie na moim etapie gry, taka ciężarówka. Chociaż cenę ma podobną jak ten Lizard. Tak, i to jest jeden z... To jest jeszcze ciekawe. Ale on chyba nie jest aż tak ciekawy. Wywrotka. Boksik do przewozu różnych rzeczy. Aha. Nie. To chyba jednak nie. Chyba jednak nie. No zostaje mi ten i ten.
No to w tym momencie ten i tak jak mówiłem, nadstawka będzie w tej chwili chyba standard. Od razu złączę. Taka duża nie, przyczepa na belę nie. Standard nadstawka, mamy tutaj ile? 3,5 tysiąca litrów to niedużo. Ale zapakujemy tutaj te wszystkie nasze, mam nadzieję, że zapakujemy. I kolor jeszcze chciałem zmienić na ten piękny pomarańcz. O właśnie. Tak jest. No i to oczywiście finansowanie weźmiemy sobie dwuletnie. No dobra, tak zróbmy. Finansowanie dwuletnie. Kurczę, waham się. Dobra, będzie jakiś rozwój. Mamy to i teraz słuchajcie, chciałem wam pokazać, o jaki to jest, jak to tutaj wygląda, jak podjedziemy naszym, zobaczcie, naszym ulubionym Fiacikiem Ducato. Odpalamy. Bardzo brudny, on chyba taki brudny jest w środku, dlatego to tak jakoś wygląda. Ale oczywiście z tego widoku, aha, to muszę odstawić ciężarówkę jednak, bo jest za blisko. Pięknie chodzi, nie mogę powiedzieć. Nawet ją słychać trochę. Ok, przeparkowana. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja specjalnie z tego widoku, popatrzcie, przyjrzyjcie się temu. Mamy tutaj wszystko pięknie jeździ. I teraz tu mamy jakiś, że tak powiem, problem z autoloadem i patrzcie, co się dzieje. A zobaczcie, jak usiadło. Problem z autoloadem, bo tutaj wszystko jest na kupie. Tak chyba nie powinno być, ale zobaczcie, jak ta tylna oś usiadła. Auto jedzie, ale jedzie ledwo, nie? Znaczy ledwo. No jakoś tam jedzie, no. Praktycznie te tylne koła są... O, przednie teraz się ugięły. Tylne koła są, nie wiem, w gruncie. Dobra, zostawmy. Ale dokupmy sobie jeszcze 8. Bo tak mi się wydaje, że tyle wyjdzie na tych beczkach. Tych elementów metalowych. Kup. Tak jest. Pięknie. Ok. I ja już mi się mordka cieszy, bo ja to widziałem wcześniej. Ale nie powinienem może, ale oczywiście spsułem efekt, ale zobaczcie, co się wydarzy. No po prostu ten samochód nie jest do takich rzeczy. Stąd mój zakup. Zobaczcie, jak to wygląda. Te tylne koło, co ono tutaj wyprawia. Ładujmy całość. Patrzcie, co się dzieje. Zapadłem się w asfalt. Tutaj, w ten. No i teraz robię gaz. O, gaz do dechy. I to jest, słuchajcie, gaz w podłodze. Nie wiem, ile to waży taka skrzynka z tych elementów. Taka paleta z tymi elementami. Praktycznie auto się nie posuwa. No, wgniotłem oba koła i jest pozamiatane. Dobra, wyładujmy to. Widzieliście? Po prostu nasz biedny tutaj Fiacik Ducato wyskoczył jak, że tak powiem, diabełek z pudełka.
Dobra, zostawmy go, gdyby trzeba było coś przewieźć niedużego, bo on ma takie nieduże gabaryty, jest ok. No i teraz mamy nowego króla szos. Tak się prezentuje w środku. Wsiadamy. Lizardzik. Nie wiem co prawda jaka to w rzeczywistości jest marka. No, ale już dosyć nowocześnie. Mamy tutaj taki wyświetlaczyk. No, moim zdaniem całkiem sympatyczne wnętrze. Mała kabina, nie będziemy w niej przecież spali. No i zobaczmy jak zachowa się ciężarówka w styku z elementami metalowymi. Spróbujmy to załadować. O kurczę, zobaczcie. Ale trochę się lepiej załadowało niż na tego małego. Ale też wszystko przysiadło. Ale jedzie. Nie ma problemu, słuchajcie. Wszystko jedzie. Jedzie i podejrzewam, że się zaraz rozpędzimy do jakiejś prędkości. Pam, 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 param, pam, pam. No, to już jest inna skala, słuchajcie, inne prace. W sensie nie jest to 5 kursów maluchami, nie? A ja mam tam duże pola i zamierzam dosyć mocno tutaj się rozwijać, więc wycieraczki nie działają, ale też śnieg nie zostaje na szybie, więc nie potrzebujemy na razie. Mamy 1 stopień, 10:45, to spodziewałbym się, że no po południu ten śnieg znowu stopnieje. O, jaka fajne lusterko, zobaczcie jak widać. Nie, no ten Lizard fajny jest i nie ma problemów, żeby te 16 000, tylko trochę, o jednak troszkę nim tutaj rzuca w tych zakrętach. No jednak te 16 000 litrów tych elementów metalowych. Dlaczego tyle? Wydaje mi się, że to i tak będzie za mało. I tak będzie za mało, bo to mamy 80 000, a chyba 3 to by było 48. No chyba 3 idą. 3 skrzynki. No ja się zgubiłem, co ja chciałem wam powiedzieć. Czy ja już tu skręcam? Jezus, nie mogę się zatrzymać. Tak mnie ciągnie, słuchajcie. No tak, tu skręcam. No tak trochę nieładnie, ale... No co jest? A, ja się na drzewie zatrzymałem. No przejedź małe. Trochę tak nieładnie, ale poważnie miałem duży problem, żeby wyhamować. No i nówka ciężarówka już zatrzymana na drzewie, no to tak nie fajnie. Dobra. Co my tu mamy? Pełny bak pokazuje. To jest olej. Tu są obroty, prędkość. Nawet się zgadza, 40. Nie no, bardzo fajnie zrobione, ciężarówka. No w końcu chyba to Giant ją firmuje. O, i pedał chodzi, patrzcie. Hamulec. No, widzę, mamy automatyczną skrzynią, bo nie widzę trzeciego pedału. Chyba nie widzę, chyba to jest tylko jakaś kolumna. No, ale już pod górkę z tymi elementami metalowymi to już nie ma lekko. Tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję jednemu z widzów, który mi podpowiedział, bo zupełnie zapomniałem, że te elementy metalowe są tutaj do kupienia. Wydawało mi się, że gdzieś powinna ich być produkcja, ale pewnie się mylę. Dobra, i teraz byśmy chcieli i co? I na lusterko ja to zrobię. Lusterka duże, fajne. O, i tutaj fajnie widać, ale wydaje mi się,
Wydaje mi się, że ja tego na lusterka nie zrobię. Ale próbuję. Zobaczmy, jak to wygląda. No ja pierdziu. Nawet się udało, muszę powiedzieć. Dobra, zepnijmy pasy. Aha, to łapię gdzieś wcześniej. Czy to już jest maks tych elementów metalowych? Poczekajcie. Produkcja. No tak, bo tylko 10 tysięcy mogę wrzucić, zapomniałem zupełnie. Nie popatrzyłem w to miejsce. Tutaj chciałem powiedzieć tyle, że z 10 drewna dostaję tu. Z 3 drewna dostaję 6 pustych beczek i 2 te. 3 na 1, tak? Czyli potrzebuję mieć 3 razy mniej elementów metalowych niż mam drewna. Drewna mam, liczmy 60 tysięcy. To potrzebuję 20 tysięcy elementów metalowych, tak? Żeby 60 tysięcy drewna zrobić, a mając tylko 1000, to ja powinienem zrobić tylko 3000. Znaczy wykorzystać tylko 30 tysięcy, przepraszam. Bo mam 10 tysięcy, to 30 tysięcy z tego powinno tylko zejść. Dobra, więc spróbujmy włączyć te beczki. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Myślę, że możemy wypakować to drewno, te elementy metalowe, żeby one sobie gdzieś tutaj stały bezproblemowo. Zaraz zobaczymy, czy wyładunek jest po prawej stronie, bo by było miło, gdyby był. Wyładuj, wyładuj. Gdzie to jest? Wyładuj, ale gdzie? Tył, nie. Lewo, prawo i wyładuj, poproszę. No tak. Ale jak to się stało, że on to wyładował po lewej stronie? Wyładuj po lewej. Gdzie to tutaj jest? Bo ja tutaj chciałem kierunek wyładunku prawo, ale to chyba z paki wychodzi. No dobra, załóżmy, że on będzie na prawo wyładowywał. Nie wiem, którym guzikiem go... No właśnie. On będzie tutaj na lewo, przepraszam, nie na prawo, tylko na lewo wyładowywał. Więc ja spróbuję tu podjechać inaczej, już tym razem nie na lusterko. To nie do końca jest taki challenge, że muszę pracować ze środka. Tak zrobimy i to może się zmieścić w tym obszarze. O właśnie. No i wypadałoby jeszcze dowieść tych elementów metalowych, ale na razie byśmy poczekali na efekt pracy tego tartaku. Dobra, i co dalej? Bo mamy bardzo głośnego lizarda. Mamy trochę tutaj właśnie. Co my tu mamy? To mamy te deski, które tutaj wyszły. Na razie ich nie będziemy zabierać. Niech sobie będą. Zobaczmy, jak się produkują te beczki. Dużo szybko to idzie. No, żeby było 1000, no to jeszcze długo będę czekał na pewno. Tak więc teraz, co teraz? No, powiem szczerze, że się zagubiłem. Co ja teraz chcę robić? Tu mam też dużo rzeczy.
I to wszystko są palety z deskami. Dobrze, sprawdźmy ponownie, bo już troszkę nie pamiętam, jak to było z tymi deskami, kiedy ja je sprzedaję. Deski jakiekolwiek by nie było, te w lipcu dopiero. Ok. Pracy w tej chwili na roli żadnej nie ma, bo jest luty. Tak więc, moi drodzy kochani, produkcja ustawiona jest na beczki. Zróbmy tą jedną beczkę. Ja zaraz przyspieszę chyba upływ czasu, żeby tą jedną beczkę zobaczyć. Spróbujmy to zrobić. No dobra, zasuwa. Dobra, zmniejszmy upływ czasu. To jedną beczkę powinniśmy mieć. I teraz zrobimy co? Po prostu sprzedaż. Zobaczmy, jak beczki powinnie wyglądają. O! Takie coś. Nawet trochę ośnieżone. Pytanie, ile to waży? Masa 1,03 tony. No, muszę przyznać, że waży zdrowo. To ile tu waży? Paleta 1,06. No to w zasadzie podobne mają, tak? Czy taki sam? Naprawdę powiedziawszy, tutaj to też waży tyle samo. 1,06. 1,06. O, i te deski są jednak trochę lżejsze, bo 0,4. No właśnie. Są 2 razy lżejsze, dlatego ich tak trochę łatwiej. Dobra, czy my tutaj mamy co? Tu mamy drewno, które pójdzie na chleb. Deski pójdą do sprzedaży w lipcu. Przestawiliśmy się na sprzedaż beczek od razu. Więc i mamy nowego pięknego lizarda w kolorze pomarańczowym tutaj, jakbym to powiedział, z czarną burtą. Jest to zamiennik dla wysłużonego Fiata Ducato. Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że w tym momencie ja nie mam zupełnie nic do roboty, ale to zupełnie. Zastanawiam się teraz nad dalszym rozwojem i chciałbym pójść w uprawę, której też nigdy nie robiłem. To będą jabłka. Jabłka mamy tutaj, ale to jest chyba razem z tym terenem. O, razem. Tak, to jest razem z. I kosztuje wtedy 255. Bardzo malutkie te jabłka. Co to jest? Agroturystyka. I byśmy wzięli jabłka. Do jabłek byśmy dorzucili. Tutaj jest kluczowa sprawa. Fabryka soków owocowych. I ponieważ fabryka jest tu posadowiona, to ja bym głęboko rozważał to pole tutaj 92, żeby bardzo daleko nie jeździć. I potencjał plonu ma bardzo duży. Bardzo fajne pole. Wydaje mi się, że żeby tamto pole kupić z tymi jabłkami, to musiałbym troszeczkę sprzedać tego terenu. I tutaj się troszkę waham. Znaczy, zanim sprzedawać ten teren, powinienem jakieś drzewa posadzić, tak? Bo pamiętacie, że ja tutaj nieźle go ogołociłem. O, tu jeszcze jakiś chyba śmieć leży. Właśnie, trzeba by takie rzeczy posprzątać. Wezmę do łapki. O. No, piękny, piękny rzut.
Jeszcze jak pojechało po tym śniegu cudownie. To nie jest jakiś tam specjalnie materiał, za który coś dostanę, jakieś rozsądne pieniądze. Ale nie chcę tutaj, żeby takie obiekty zostawały, bo to jednak obciążenie dla wszystkiego. Dobra, więc tutaj słuchajcie, został kawałek lasu. Trochę go zmiotłem, trochę go zostało. I tak naprawdę wypadałoby tutaj nowy las posadzić, tak? Obok tej brzozy, żeby można było coś zyskać, no ale to też nie teraz. Jabłka wydaje mi się, zerknijmy jak to jest z tymi jabłkami. Jabłka można w marcu sadzić, a zbierać w październiku. To do października trochę jeszcze czasu jest. Hmm, 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 hmm. No i jak wyglądamy z jabłkami, jeśli chodzi o ich sprzedaż? Jabłka będą tu pewnie. Jabłka. I wyglądamy z nimi między 1400 a 200. Jest rozpiętość. Najlepsza cena w czerwcu oczywiście. Ta cena teraz stale rośnie. Jabłek. My ich nie mamy, ale ona sobie rośnie. A jak z jabłek robimy sok, to będzie to w drugiej sekcji i sok jabłkowy kosztuje 4600, a nawet w lutym 5500. To jest 1000 różnicy. Słuchajcie, a jeszcze co mnie interesuje, to mnie interesuje produkcja tych jabłek. Fabryka soków owocowych. Sok jabłkowy. 14 jabłek na 8 soku. O, to prawie połowa jabłek znika, bo robią się odpady owocowe. Ale byśmy spróbowali te jabłka, tak? Także idziemy w tą piekarnię i idziemy w jabłka. Pasta już była, czyli makaron. Dobrze. To już wiecie co będę robił na przyszłość. To jeszcze na chwilę zachowam, bo jabłka muszę wziąć dopiero na przykład w marcu i spróbować tam jakieś nawozy przeprowadzić. Tylko właśnie mój park maszynowy obecnie nie zawiera nic, czym mógłbym te jabłka obsłużyć. I wrócimy znowu, słuchajcie, do punktu wyjścia pewnie. Się obawiam, że trzeba będzie zakupić jakiś mały rozrzutnik, rozsiewacz nawozu. No i ten wychodzi, albo ten. 5 metrów, 32 metry. Oh my godness. Ale rzucamy wszystkim. Co to jest to? Compact Fluid, no ale tego wypadałoby kupić i nim rozrzucać. Przyznam szczerze, że nie wiem co to są za tutaj te dwie ikonki. Trochę mnie to martwi, że nie wiem, ale spróbuję się zaraz dowiedzieć. Co to tutaj może być? Idąc po kolei. Kompost. Czyli kompost bym mógł rozrzucać, jakbym go produkował. I do kompostu co tam jeszcze było? Aha, to tutaj nie sprawdzę. Pam, 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 pam. Kompost i... za szybko.
sumie to się mogłem domyśleć, że to jest kompost. A poza kompostem, co jeszcze mamy? Poferment. Poferment stały. Poferment stały. A czy z jabłek nam się robi odpady owocowe? Kompostownia, to pewnie kompostownia robi jakiś poferment. Zerknijmy, gdzie jest kompostownia. Właśnie, kompostownia robi z wszystkiego kompost, to jest prawda, ale to jest poferment. Z kiszonki, obornika, słomy, trawo pojawia się poferment. Mhm. No dobra, to ja już widzę, że jeśli pójdziemy w jabłka, to musimy pójść w... No jeszcze raz wróćmy. To musimy pójść w taki nieduży rozsiewacz nawozu i rozsiewacz wapno. 5 metrów to nie jest szeroko, ale wydaje mi się, że to będzie to, co trzeba. To będzie dobrze. Będzie dobrze, moi kochani, tylko traktor mam za duży. To oprócz tego jakiś mały traktor. Ja tutaj nie wyjdę, kurczę, bez... Tradycyjnie Landini 39500. Już ograny na wszystkich seriach. I tutaj ewentualnie małe Landini. Małe Landini, któreś. O, takie. Nie wiem, czy ono jest takie małe. Czy tam się zmieści między te wszystkie nasze... O, tutaj jest jeszcze jedno. Tylko to mamy 65. Aha. To wygląda na to, jakbym miał 2 razy tego samego moda, tylko że ten ma napęd na 4 koła chyba. Tak, a ten tylko na te 2. No to taki na 4 byłby sensowniejszy, albo to jest ten sam mod, tylko różne te. No i jeszcze słuchajcie, mamy SDF-a, który niestety jest drogi. Ja bym tego Landiniego wypożyczył, o tego, i zobaczył, jak on będzie tutaj się sprawował między tymi grządkami wtedy. No bo tym bym nie chciał jeździć, a to kosztuje, co to kosztuje? 23. No, 23. Tym bym nie chciał jeździć. Ten jest 2 razy droższy niemal. No, te Carrero są przyjemne, ale bardzo drogie. Tia. Hmm. Ile to waży? To waży 3,6, a ten 3,2. To lepiej taki trochę chyba cięższy ten ciągnik. I możemy mieć max 80 kucy. Mhm. Taki front grill. Błotniki mogłyby zostać, tylne też. Wnętrze, prawdę powiedziawszy, nie robi. Konsola ładowacza czołowego to chyba bym nie chciał, nie? Wydaje mi się, że poprzedni... O, za to takie coś może. Bo on tu z przodu nic nie ma, nie? Zupełnie i nie może mieć poza ładowaczem czołowym. Ten ładowacz czołowy się zastanawiam, bo
Właśnie, zobaczmy, czy ja mam jakiś osprzęt. No naprawdę, wybaczcie mi, ale nie pamiętam. Mam Quake'a, tego chyba dużego. Nie wiem, czy do tego Landiniego będzie pasował. Ho, 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 ho. Bo wtedy można by wziąć ze sobą worek jeszcze z czymś, nie? Mieć z przodu do rozsypywania. Taka rzecz. Wróćmy tam jeszcze raz. Bo mój w tej chwili New Holland ma ten konsolę, ładowacz czołowy, o. On to w tej chwili ma. Ale czy my mamy jeszcze... Aha, i mamy to właśnie. To do tych woreczków. I moglibyśmy wtedy sobie naszego Big Baga podnieść do góry. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko czy ten lifter do Big Bagów, podnośnik, czy on jest kompatybilny? Chyba tak, bo ja nie pamiętam, ale go chyba z tą konsolą ładowaczem używałem. Dobrze, moi kochani, no to się dzieje, to się za chwilkę wydarzy. A teraz tak, czy te... muszę silnik zapalić, no to zapalmy. Wysypmy to kurą, niech się cieszą. Ja mam jeszcze rzepak do sprzedania, z tego co pamiętam. Kiedy ten rzepak będzie sprzedawany? W grudniu. To w zasadzie teraz mógłbym go sprzedać. Tak, rzepak. Do niego dużo pieniędzy nie dostanę. Ale po co on mi tam ma zalegać w... No właśnie, 1800. To nic nie szkodzi. Po co on ma mi zalegać gdziekolwiek? Więc zrobimy wyprawę po rzepak. Myślę, że na Ducato się zmieści. Na Ducato się zmieści, sprzedamy rzepak i jedziemy do następnego miesiąca. Także widzimy się za chwilę. Słuchajcie, głupio się przyznać, ale ewidentnie na to Ducato nie mogę na pakę załadować tego rzepaku. Nie chcę się wysypać, choćbym nie wiem co chciał zrobić, jak podjechać, to ten rzepak nijak nie ma ochoty się wysypać. Jestem tutaj mniej więcej, no mniej więcej jestem i po prostu nie jestem w stanie tego rzepaku tym samochodem zabrać. No niestety. Trochę mnie to martwi. Dobra, zobacz, słuchajcie, nie będę się tutaj nad tym rzepakiem rozczulał. Zaparkujemy. O właśnie. Ciekaw jestem, czy do tamtego małego ciągnika by to pasowało. Trochę by to chyba głupio wyglądało. Trzeba by chyba nowe kupić. Co my żeśmy tutaj wstawili? Aha, tutaj mamy coś takiego. Nasze Diablo chciałem powiedzieć. To jest Dalbo. No trudno, to rzepaku nie sprzedam. W takim razie już muszę się nauczyć, że nie mogę go tu załadować. Nie widzę żadnej opcji, żeby zmienić tą ciężarówkę, żeby te burty... No właśnie, czy ja mogę te burty podnieść? Poczekajcie, zobaczmy. Może mogę coś przekonfigurować w tej ciężarówce. Podjedźmy do naszej skrzynki narzędziowej, której żeśmy dawno nie używali. I zobaczmy, co my możemy zrekonfigurować w tym naszym Ducato. Uważam, że spokojnie można tu wysypać trochę tego
rzepaku nakryć jakąś plandeką i wtedy powinno to działać. Zróbmy tak, modyfikuj. No i tu nie mamy za wiele. Jak wyłączymy autoload, zapisz ustawienia pojazdu, to co to będzie? Zakup nowy pojazd lub uruchom. Nie, to tak nie zadziała. To nie jest to, co ja chciałem. W takim razie. A jak zrobimy wyłącz i zamknij, to co? To chyba nie zadziałało. Standard zaczep. To nic tu nie mogę zrekonfigurować na tyle, żeby to miało ręce i nogi, niestety. Czyli to służy tylko do transportu, tak de facto. Nie mogę tutaj nic przesypać. No i to zaczyna troszkę mnie martwić. Aha, przecież ja muszę na to wleźć najpierw. O tak. Spróbujmy się zaparkować jeszcze raz. Dobra, dobra jest. Ok, no to kochani, marzec. Nic innego, tylko marzec. Kolejne pieniążki wydamy. Jeszcze nie patrzyłem, prawdę powiedziawszy, jakie są kontrakty, ale Orka 8000. No można by zrobić, tylko już teraz ja nie mam co robić, także nie. Śpimy do 8? Tak, śpimy do 8. Zerknijmy w takim razie, co się stanie w marcu. W marcu być może, że będziemy mieli już dużo robót, bo w marcu no może coś nawet się uda i posadzić, zasiać, że tak powiem. Z takich rzeczy na wyprzedaży to nie moja bajka. Finanse minus 58 tysięcy tym razem. Niezła wtopka. Czyli coś żeśmy chyba spłacili, jakieś nieduże. Koszt sprzedane produkty 3700, tu 6 w lutym. Ok, różne, minus 16. Co to było, jakieś zakupy? Jakkolwiek jesteśmy w plecy w drugi miesiąc. W kontraktach nic nie widzimy. I teraz tak, dajcie mi momencik. Tak, chciałem zerknąć moją rozpiskę, co ja będę chciał posiać na tych polach. I będę chciał posiać owies, to już teraz będę mógł. I posiać sorgo, to dopiero za miesiąc. W sumie to nie wiem dlaczego sorgo. Może niech będzie to sorgo. Owiec na tym dużym polu chciałbym posiać. Także tak to wygląda. Ale zerknijmy wcześniej na produkcję. Jak to wygląda z tymi beczkami? Bardzo jestem ciekaw. Drewno wyszło około 20 tysięcy drewna. Elementy metalowe, słuchajcie, bardzo niewiele wyszło tych elementów. Nie wiem dlaczego tak mało elementów metalowych poszło w momencie, kiedy jeden element na 3 drewna. No. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Mam ich zdecydowanie za dużo tych elementów. To nawet połowa tego by było ok. Pytanie, gdzie ja te elementy mogę sprzedać metalowe? Nigdzie. Będę je miał po wsze czasy. Po prostu.
Deski. No, deski będą miały wartość prawie 300 000. Fajnie. Beczki się sprzedają na bieżąco. I czy to jest dobry interes? Trudno mi powiedzieć, ale tych elementów metalowych dużo nie idzie. Dobra, zerknijmy, jak wygląda moje pole, bo tak. Owiec miał być na polu numer 42 i to jest to duże pole. To jest to duże pole. Na tym polu powinniśmy mieć pH, jak cię mogę. Tak, pH chyba ok, azot na pewno trzeba dostarczyć, czyli musimy sobie zerknąć, ile my tutaj mamy. Zerknijmy jeszcze na te nasze pozostałe pola. pH ok. Nawet tutaj to bym powiedział za dużo momentami jest, nie? A azot to sobie dorzucimy tutaj mniej, tutaj dużo więcej. Jak tutaj ta ocena środowiskowa wypada? Też nie najlepiej w sumie. Dobra. Cóż, 42, 96%. No dobra, to jeszcze zerknijmy, jak wyglądamy, czy my musimy przywieźć sobie ten nawóz, czy też nie musimy. Nasiona, wapno, nawóz stały. Nawóz mamy tylko... Nasiona nie, nasiona chyba mamy. Ale nawóz to raczej byśmy sobie przywieźli. No to oczywiście czym przywieziemy? Oczywiście przywieziemy naszym Ducato. Nawóz się zawsze przyda, trzeba go kupić po prostu. No to cofamy. No i tutaj nie jest tak fajnie jak z tym Lizardem na tych lusterkach. A przepraszam, nie cofamy. Żeśmy tyłem już wjechali, to nie trzeba cofać. Aj, panie kochany, panie rolnik. Dobra. Jedziemy po nawóz. Jak również, słuchajcie, musimy sobie... Ja z przyjemnością się przejadę po ten nawóz, żeby popatrzeć w tym pięknym słońcu na te krajobrazy. Więc pozwólcie, że przejedziemy się Ducato Fiacikiem. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. No mimo tego, że mam ciągle wątpliwości, czy to Scania jest ze śniegiem, to w ogóle jest coś takiego. Być może w tych no nie wiem, może. Załóżmy, że tak, no już niech będzie. Dobra, i teraz pojedziemy oczywiście tu. Przez podwórko eleganckie. I tu jest na wprost, trochę się zagapiłem. Tu przykryte są jakieś dolnice śniegiem. No i ten wyjazd. I te piękne wzgórza, zobaczcie. No, pięknie to wygląda. Nawet zimą to ładnie wygląda. Ciągle mnie ta mapa zachwyca, jeśli o to chodzi. Ja nie wiem. Być może dlatego, że ja generalnie lubię góry. I taki płaski teren tak nie do końca do mnie przemawia. Plus trudność na tej mapie polega na tym, że no nie jest taka prosta i łatwa jak amerykańskie mapy. Jednak trzeba tutaj z tą klaustrofobią się liczyć, że tutaj jakiś właśnie wąski przejazd, tu jakieś płoty, nie, tego typu. O, pusty to się całkiem dobrze hamuje, ale pełny już niespecjalnie, ok. A słuchajcie, tak zastanawiałem się przez chwilkę, jak ja bym chciał mieć punkty produkcyjne. Tu zrobimy taką szybką mijankę.
I na pewno chciałbym mieć ten młyn, który robi mąkę. Z mąki prawdopodobnie chleb albo makaron, ale już nie będziemy go magazynować, tylko sprzedawać. Raczej, jeśli chodzi o makaron. Jeśli chodzi o chleb, to nie wiem. Co ja bym jeszcze chciał mieć? Już chciałbym się w sumie żegnać z tartakiem, bo jak policzyłem, to chyba, słuchajcie, 5 odcinków żeśmy spalili na to drewno. Albo nawet i więcej, albo 6. I to jest, no, ten też jeszcze pali to drewno cały czas, nie? W sensie używa tartaku i tego drewno. O, przejażdżka, no fajnie. Jakiś, widzę, achievement wpadł. Natomiast drewno jest bardzo absorbujące, jak żeście zauważyli. Przynajmniej mnie ono bardzo absorbuje. No nie jest to łatwa sprawa, więc z drewna chciałbym powoli rezygnować. A chciałbym jeszcze te jabłka zrobić. Być może znowu winorośl. Tego jeszcze nie wiem, ale jabłka na pewno. Z tych takich rzeczy krótkoterminowych, tak? Tym bardziej, że te jabłka nie wygląda, jakby były bardzo drogie w uprawie. Tak między Bogiem a prawdą. Nawóz stały. No drogi, ale byśmy chcieli. Ja bym tego nawozu, tego pola jest dużo, to może wziąłbym 8 worków, tu nie wezmę. Ale z 6 powinienem dać radę, myślę. Kup. Nie wiem, ile tych worków mi wyjdzie, ale nie chciałbym za często od tego sklepu jeździć, więc go kupimy. Te woreczki. Tu jeszcze naprawa jest zamknięta, bo to 8:30. No. Poprosimy o załadunek. I zerknijmy, jak tam nasze koła. Aha, jeszcze jeden chciałby wejść, ale nie wszedł. No, nie ma takiej tragedii, słuchajcie, jak z tymi elementami metalowymi, to był dramat. Dobra, dobra nasza, więc wracamy do nas. I myślę, że nadal będziemy się rozkoszować widoczkami. Jeśli ktoś nie lubi tych moich widoczków, to jest mi bardzo przykro, bo mi ta mapka naprawdę bardzo się podoba. Nawet z tym śniegiem. Chociaż wprawdzie powiedziawszy, to wolę ją bez tego śniegu. Jest 4 stopnie. To ja myślę, że za chwilkę to wszystko będzie znikało. Nie wiem, czy zdążymy zrobić zasiew. O, jak ja tam wjechałem? Nie wiem, czy zdążymy zrobić zasiew w sensie... Czy zasiew będzie w śniegu, bo zanim dojadę, zanim przyciągnę siewniki, to nie wiem, czy ten śnieg już nie stopnieje, bo jak są 4 stopnie, to ten śnieg będzie za chwilę stopniał, o właśnie, zobaczcie, dzieje się na waszych oczach. Śnieg znikł, ale heca, pom, porom, pom, pom. No to leżymy. Leżymy i nie wstaniemy. I nie wiem, słuchajcie, jak to się stało. Zupełnie nie wiem. Cóż mi innego zostaje, jak rozsypać się. Albo nawet wyładować. O właśnie, coś takiego. Pan mi tu nie podjeżdża, bo się muszę załadować z powrotem. Dobra, jeszcze jeden element. No i teraz moglibyśmy gdzieś tu zawrócić, nie? Promień skrętu mamy bardzo sympatyczny. Nie wiem, czy prawdziwe Ducato tak pięknie zakręca. I pojedziemy z widokiem spoza kabiny, bo ciekaw jestem dlaczego. Znaczy, ja mówiłem, że ona jest wywrotna, tak? Ten Fiat. O.
Więc przy dużych prędkościach lekko rżnięcie kierownicą, poruszanie powoduje to, że on zaczyna się bujać, może się wywrócić. Ale prawdę powiedziawszy, ta droga wydawała mi się dosyć prosta. O, zobaczcie jak teraz podskakuje. Jednak może ja za szybko jechałem, bo ten ciężar może dla niego tutaj jest za duży mimo wszystko. No jednak może by trzeba było tą ciężarówką pojeździć. Czy to jest tu, to nie jest tu. No już tak, czym dłużej jadę tym Ducato, tym bardziej się zastanawiam, czy go chcę zachować na gospodarstwie. No może. Czy już się na tą ciężarówkę nie przesiąść. A co tu my mamy na tym polu? Poczekajcie. No, pole jest zrobione w zasadzie, można by powiedzieć. Okej. Azot 80 kg na hektar to chyba nie jest tak dużo. Pytanie, czy ja chcę aż tutaj jechać, tam na górę. Czy może jednak bym gdzieś tu został na tym polu i poczekał na siewniki. Ok, może zostańmy tu i poczekamy na siewniki. Z siewnikami to my się rozprawimy szybko, słuchajcie. Ponieważ pozwólcie, że ja tu znajdę nasz traktor. Nie ten, tylko nie ten. Gdzie jest traktor? Hop. Mamy traktor. Ja bym wsiadł do pojazdu, zerknął tylko, co on tutaj ma ze sobą. Nie ma nic. To mogę go zrestartować tak naprawdę. Znalazłbym nasz traktor, bo go zresetujemy, żeby on wrócił do sklepu. Ok. Czy już mogę naprawiać w sklepie? Nie, jeszcze nie i chyba nie będę mógł za szybko, bo jest dopiero 8:19. I teraz słuchajcie, pytanie znowu, jakie siewniki, tak? Będziemy siali owiec i prawdę powiedziawszy, przy tak dużym areale, ja jeszcze raz zabawię się, gdzie są te siewniki. Pam, pam, kiszonka żniwne, siewniki. No, wrócę chyba, bo te, które chciałbym używać, to niestety takie szersze siewniki. No, ten jest drogi i tylko, no właśnie, to tak naprawdę najlepiej mi wyjdzie chyba taki case 5-metrowy, nawet 4-metrowy. A to co tutaj mamy? Massey Ferguson 4,40. Nie. Nie, takiego to bym nie chciał. Nie chciałbym takiego, ponieważ te case'y o właśnie, z tymi zaczepami. No i te kółko byśmy zmienili. No aż tak to nie chciał. Myszka mi tak zaskoczyła. O, niech będą normalne koła. Pytanie, czy ja to mogę jakoś skręcić, czy coś.
No dobra, takie 4-metrowe byśmy sobie wzięli. I on ma tutaj dwie skrzynki. Wydaje mi się, że to jest ta sama wersja co tu, tak? Tylko różni się szerokością, bo poprzednio żeśmy robili tym. No właśnie, i on mi tutaj też nie pokazuje osobno nasion, osobno nawozu. A weźmiemy te 4-metrowe i byśmy go sobie wzięli na tych innych kółkach. Aha, to dopłata jest. Może z takimi kółkami, co? Z takimi żeśmy jeszcze nie jechali. No. W sumie dlaczego nie? Tak, i takich byśmy wzięli sobie siewniczków Z3, ale byśmy je sobie wypożyczyli, bo to dosyć taniocha. Tak, jeden, drugi, no i trzeci. Czy ja nasiona będę potrzebował? Będę potrzebował, to podjadę. Na tą chwilę mamy 3 takie siewniczki i spróbujmy je podczepić. O kurczę, już widzę, że źle zrobiłem, bo nie mam tych bocznych zaczepów. Dobra, poczekamy, aż otworzą warsztat. Dobra, warsztat otwarty i musimy zmodyfikować wszystkie te 3 sztuki. Bardzo mi przykro. Się za bardzo tutaj pośpieszyłem, podjarałem, podpaliłem, że taki tutaj fajny sprzęt mam. Jeszcze mnie interesuje tak, czy ja go mogę jakoś odwrócić? Nie, on tutaj nie ma żadnych innych funkcji. Dobra. Nie wiem, dlaczego ja tak się męczę, jak mogę zwyczajnie tak podjechać. Nie mogę go zmodyfikować, słuchajcie. No dobra, to będziemy zwracać. Trudno. Mój błąd. Czy chociaż jeden z nich ma te zaczepy? Nie. Ajajajajajajaj. To tylko niepotrzebna strata pieniędzy, ale prawdę powiedziawszy, większe pieniądze chyba bym stracił, wypożyczając taki tradycyjny siewnik, bo te siewniki będą mi potrzebne, jeśli chcę zachować produkcję jakąś zbożową, więc jakieś siewniki muszę kupić. Nie wiem tylko, czy akurat te. No, zobaczymy na tym dużym polu, jak one się sprawdzą jeszcze. No być może, że tak.
No to modyfikuj właśnie nie działa, ale zwróć bardzo chętnie. To teraz jeszcze raz idziemy do sklepu. W sklepie siewniki, ostatnia opcja ta, 4 metry. Modyfikuj, to jest standard, tylko zaczepy nie standard. O właśnie, tylko te tutaj rozsuwane, to plus 600. I teraz wypożycz. Tak. Ok, i ten ma te zaczepy, to drugi. No i jeszcze trzeci byśmy chcieli. No dobrze, kochani, no to tym razem już bez skuchy chyba. Jeszcze zobaczmy, czy nasz nie ma tutaj dostępnych rzeczy do naprawy. Chociaż moglibyśmy nasz traktor jeszcze naprawić, jak już tu jesteśmy w tym warsztacie. Od razu się zrobiło fajniej. Napraw 600. No i niestety trzeba by było jeszcze go wykąpać, ale na razie nie. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? No i być może pomalować, ale na razie też jeszcze nie. Dobra, spróbujmy w takim razie zabawić się z tymi siewnikami. Dobra, mamy to. Jeszcze nam zostanie jeden. A i nie w tą odwyrtkę koła. Nie w tą stronę. No, czy to załapie? Złapało. Dobrze jest. No to w takim razie zsuniemy do nas na pole. Takim oto pięknym składem. I wydaje mi się, że te 3 siewniki jeszcze parę razy będziemy oglądali w akcji. I 4-metrowe siewniki, no może się tutaj jeszcze pomieszczą na tych drogach. No widzę, że tak jadę już po bandzie, no ale no to nie jest najlepsze, widzę, rzecz na te drogi. Dobrze by było gdzieś je skitrać, zanim jakieś samochody sprzeciwka nie przyjadą. Ale widzę, że dajemy radę się jakoś minąć, że nie ma dużej tragedii. Ten zakręt trochę szerszy namalowali. Fajnie.
Słuchajcie, dojedziemy tylko na pole tymi siewnikami i za moment się będziemy powoli żegnać. A już sam siew będziemy ogarniali następnym razem. Także jeszcze chwilkę tylko dajcie mi na dojazd. No i widzimy się za parę dni na kolejnym odcinku z serii Moja Toskania. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was. Cześć!